Dzień dobry. Wtorek, 6:50, ładny poranek. W sumie jak teraz założę, że mam chrypkę, to uświadomiłem sobie, że mnie gardło nie boli. Dobrze, fajnie. Plany na dziś: wyprawa do lekarza, zobaczyć wyniki cholesterolu i burzę z gradem. Także zobaczymy, co się ciekawego wydarzy. Zapraszam. Okej, dzisiaj znowu startuję z opóźnieniem. W sumie nie startuję, bo już jest godzina 17:46, czyli już kończę dzień w zasadzie z opóźnieniem, bo byłem dzisiaj właśnie u lekarza omówić wyniki z programu profilaktycznego i mam właśnie z tego powodu opóźnienie. Wyniki wyszły spoko, oprócz jednego, ale to myślę, że omówię jutro, bo dzisiaj mam inny temat do omówienia. Zapraszam. No, generalnie na przykład w stoicyzmie na przykład, bo teraz czytam tych stoików codziennie, jakieś mądrości i mi to przypomniało właśnie parę fajnych podejść do tematu. Jest to, żeby się czegoś uczyć, ćwiczyć i praktykować. Czyli uczyć się, czyli zdobywać jakąś wiedzę, ćwiczyć, czyli coś na sucho powtarzać, ogarniać sobie, a praktykować, czyli że robić coś na żywioł, coś takiego robić już, co będzie gdzieś tam oceniane. No i właśnie to bardzo fajnie tyczy wielu praktycznych aspektów życia, ale też na przykład pracy zawodowej. I na przykład gdy się uczyłem uczenia maszynowego, to jednym z tematów, które intensywnie maglowałem, były właśnie ćwiczenia praktyczne. I te ćwiczenia robiłem często w oparciu o takie konkursy Kaggle. Polegało te konkursy na tym, że było jakieś zadanie, jakiś zbiór danych, jakieś ograniczenia i jeżeli się startowało w takich konkursach, które trwały, no to jakiś deadline, jakaś data końcowa, gdzie należało je zakończyć. A jeżeli ćwiczyło się tak na suchych danych, bez deadline'ów już po konkursie, to można było sobie tak samo startować i też sprawdzać swoje wyniki. No i właśnie, idea była taka, że bierzemy prawdziwe dane, robimy prawdziwy problem i porównujemy z innymi osobami. Oczywiście, jakie te rozwiązania są, no to dość kwestia dyskusyjna, bo teraz jest na przykład optymalizowanie tych rozwiązań pod jakieś absurdalne, ułamkowe wartości potencjalnych wyników. W sensie, no to tak jakbyśmy chcieli dla zdrowia wystartować na olimpiadzie, no to nie zadziała. Tak samo dla samej satysfakcji czy nauki wystartować w konkursie Kaggle i walczyć o punkty, to też nie zadziała. Natomiast można uczestniczyć w tym i zdobywać wiedzę. Porównywać się z innymi na listach dyskusyjnych, znaczy nie porównywać się z nimi, źle. Patrzeć, jak inni podchodzą do jakiegoś problemu i próbować też rozszerzać swoje podejście do różnych problemów. Dobra, coś tam pomieszałem, ale idea jest taka, że jeżeli przeczytam w jakiejś książce albo na jakiejś stronie internetowej o jakimś fajnym algorytmie i uruchomiłem ten algorytm jakichś danych przykładowych, typu rozróżnianie kwiatów irys po długości płatków, albo sprawdzanie, co się dzieje z pasażerami Titanica, to zadziała. Natomiast to będzie takie ćwiczenie na sucho, a uruchomienie tego algorytmu na jakichś prawdziwych danych pokaże prawdziwą jakby moc i prawdziwe ograniczenia i prawdziwe trudności związane z użyciem tego algorytmu, czy też tego frameworku, czy też tego programu. No i okazuje się, że podobne pomysły mieli ludzie od programowania, a dokładnie od programowania gier. W programowaniu jest coś jak hackatony, czyli powiedzmy jakieś takie weekendowe, bądź dłuższe, bądź krótsze jakieś takie wyzwania, żeby coś zakodować i tam gdzieś tam na końcu jest jakiś jury, które ocenia rozwiązanie danego problemu. Ale okazuje się, że coś takiego jest stricte związanego z grami komputerowymi i nazywa się to Game Jam. Jam trochę jak Jam Session, Jam trochę też jak Jam. I chodzi o to, żeby usiąść, organizatorzy wybierają jakiś temat i żeby zakodować jakąś grę w jakimś określonym czasie. No i ja trafiłem na taki jeden fajny Game Jam związany z silnikiem, którego teraz się uczę. Ten Game Jam nazywa się Godot Wild Jam i chodzi o to, że co miesiąc, w drugi wtorek miesiąca startuje i trwa przez 9 dni, czyli zaczyna się w weekend, 2 dni weekendu, później 5 dni roboczych i później znowu 2 dni weekendu, czyli razem wychodzi 9 dni. No i oni tu robili to już od
edycji zrobili już 57, czyli 57 miesięcy mniej więcej to się toczy. I to jest taki konkurs o pietruszkę w zasadzie, o ekspozycję. Czyli w sensie, że oni wybiorą jakiś temat, na przykład 7, temat gier, gdzie jest kursor tutaj? 7. Dodatkowo jeszcze ograniczenia potencjalne, które można sobie założyć. Czyli na przykład mechanikę z gier RPG papierowych, możliwość przegrywania w tej grze i dodatkowo jeszcze, że coś się wydarzy, jeżeli gracz przestaje grać. Jakieś takie zabawne utrudnienia. No i ludzie tworzą tę grę i wysyłają po tych 9 dniach do jury. Jury później wybiera różne gry, ocenia w różnych tych kategoriach: audio, kontrol, dostępność, sterowanie, grafika, temat, oryginalność, takie rzeczy. No i sumują to i tutaj ludzie dostają jakieś pietruszkę po prostu, ekspozycję, po prostu wszyscy się cieszą i komentują i udostępniają te gry za darmo, żeby inni mogli w nich pograć. To takie raczej malutkie giereczki. No i ideą takich konkursów jest właśnie to, że raz, że spotykasz się z prawdziwym jakby wyzwaniem, czyli tworzysz coś, co musi mieć ręce i nogi, czyli działać od początku do końca, tak jak trochę te konkursy Kaggle, które muszą dawać konkretny wynik. Prototypy się nie liczą w zasadzie tutaj, coś co jest niekompletne, nie buduje się albo crashuje, no to nie zadziała. No, musi być coś, co daje wynik, jak samo tutaj w tym Game Jamie musi być coś, co da się uruchomić i przynajmniej chwilę pograć. No i co tam jeszcze ciekawego? Miałem coś powiedzieć, ale nie wiem. Aha, i idea też jest taka tutaj, to trochę wychodzi poza konkursy Kaggle'owe, czyli jest coś takiego, jak próbuje się pisać, to jest coś takiego writing prompts, czyli ktoś ci wymyśla jakieś zadanie do napisania, opowiadania, takie jakby wyzwanie ci rzuca. Kiedyś słuchałem takiego podcastu Writing Excuses i tam pod koniec każdego odcinka był jakiś writing prompt. Ja większości z tych writing promptów nie pamiętam, ale pamiętam jeden utkwił mi. Napisz opowiadanie o Kubuszu Bohatku, który stacjonuje na lotniskowcu, który jest w porcie Pearl Harbor w czasie ataków Japończyków w czasie II wojny światowej. No i siadasz i piszesz opowiadanie o Kubuszu Bohatku, który przeżywa bombardowanie na lotniskowcu. Jeżeli uważasz się za dobrego pisarza, to jesteś w stanie napisać dobre opowiadanie na praktycznie dowolnie fikuśny temat. I tutaj jest podobnie. Jeżeli jesteś dobrym deweloperem gier, jesteś w stanie stworzyć dobrą, grywalną grę w tydzień na dowolny temat, który oni tam wybiorą. No i taki game jam to właśnie fajnie, wydaje mi się, pokrywa ten trzeci etap, czyli tą praktykę. No bo pierwszy etap, czyli jakby uczenie się, no to sobie czytam dokumentację albo przeglądam jakieś tutoriale w internecie, oglądam na przykład YouTube. Drugi etap to ćwiczenie, no to wtedy biorę konkretne wartości z tych tutoriali, wyciągam i implementuję w jakimś swoim tam prototypie. Sprawdzam na przykład, co się dzieje, jeżeli zmienię jakąś wartość, sobie eksperymentuję, dokładam, odejmuję coś, ale już to takie na suche, nie musi to w ogóle mieć rąk i nóg. A tutaj właśnie wchodzi ten etap trzeci, czyli praktyka. I mi się wydaje, że znalezienie takiej dziedziny, w której można robić te 3 elementy naraz, to jest wspaniała sprawa. Na przykład w mechanice kwantowej, jak grzebałem w kryptografii kwantowej, no to uczenie się było spoko. Można było uczyć się dowolnej ilości podręczników mechaniki kwantowej, fotoniki, jakichś takich innych cudów. Ćwiczenie, no to już było trochę gorzej. Można było jakieś symulatory próbować pisać, jakieś obliczenia numeryczne, ewentualnie coś projektować. A praktyka w kryptografii kwantowej to już było coś, co się robi w zasadzie, teraz nie wiem w ilu miejscach, ale jak ja to robiłem, to się robiło w zasadzie w 10 miejscach może na świecie. W porywach do 12, do 20, jeżeli się troszkę rozszerzało dziedzinę, wychodziło się poza kryptografię kwantową na jakieś inne zagadnienia związane z fotoniką. No a tutaj wszystko 3 można robić jednego dnia nawet. No, także patrząc na ostatni Forgotten Knowledge, czyli zapomniana wiedza, taki temat i 3 dodatkowe atrybuty, które można wykorzystać. Nie trzeba, ale można dołączyć do twojej gry minimapę, czy mapę ogólnie, jakiś sposób na sejwowanie postaci i jakieś ograniczenie czasowe, jakaś presja czasowa, czyli presja na przykład głodu, presja na przykład stresu, presja jakiegoś upływającego czasu. Także mega mi się podoba, bo tutaj dostaje się trochę pomysłów, trochę ograniczeń, trochę zachęty
No i siedziała przez te 9 dni z innymi ludźmi. Czy uda mi się wysłać jakieś zgłoszenie w najbliższym, w 58? To będzie się działo w czerwcu. Nie wiem, wcale bym się nie wysłał, bo tak jak mówiłem, no musi mieć ręce i nogi. Natomiast będę mielił na pewno mentalnie i być może na daily vlogach to, co tutaj się będzie działo. No. Dobra, także dzisiaj nie było niestety odcinka w przyrodzie, także proszę o wybaczenie wszystkie osoby, które oczekiwały odcinka w przyrodzie. Nie zawsze udaje mi się zdążyć wyjść, nie zawsze jest dobra pogoda. Dzisiaj na przykład są burze i było ostrzeżenie MGW o burzach, więc nawet jakbym miał czas, to tak bym się nie szwendał po okolicy, bo jednak nie lubię chodzić między burzami po lesie ani nigdzie. No, a dzisiaj było trochę tak bardziej programistycznie, game devowo. I zobaczymy, co przyniesie przyszłość. W każdym razie, dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia już jutro. Hej!